Jak dbać o maski nurkowe? Jak wybrać maskę? Żeby dobrze dolegała, ale nie była za ciasna, żeby zapewniała dobrą widoczność, była solidna i wygodna. A może bezramkowa? A może ze szkłami korekcyjnymi? Przy wyborze maski nurkowej trzeba wziąć pod uwagę wiele elementów, a często najlepszym wyjściem jest zdanie się na eksperta. Naszym dzisiejszym gościem jest Rafał Melion, opiekun marki Tusa, który opowie nam nie tylko o tym, jak dobrze wybrać maskę nurkową, ale i o tym, jak po zakupie o nią dbać. Zapraszamy do wysłuchania odcinka. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Rafał. Cześć Kamil. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś? Ostatnie moje nurkowanie było miesiąc temu w Deep Spocie. O, super. Na najgłębszym basenie w Europie. Też ostatnio byliśmy. Chyba z 2 tygodnie temu. Zależy się od daty, kiedy nagrywamy odcinek. Fajne miejsce. Co odcinek to pewnie nurkujecie sobie w Deep Spocie, Wiesz, czy nie? staramy się, ale no właśnie tyle nagrywamy odcinków, że jest ciężko z czasem, znowu się okazuje. Słuchaj, chciałem znowu porozmawiać na temat masek do nurkowania. Leżą na stole trzy maski. Ogólnie o dbaniu masek, o doborze masek, bo to jest chyba taki jeden z bardziej podstawowych sprzętów. Podstawowych sprzętów nurkowego i najbardziej, że tak powiem, w pierwszej kolejności, który powinien nurek mieć na wyposażeniu, ogólnie rzecz biorąc maski, fajki, płetwy. No, z tymi fajkami bywa różnie. Z fajkami bywa różnie, zależy. Zależy właśnie, jak że tak powiem, instruktor Ale darzy. dokładnie tak, maska. W sumie maska to też pierwszy element, który kupiłem i to, co mnie zaskoczyło, to zaraz po kupnie maski instruktor wziął i ją zaczął podpalać. Ja byłem trochę w szoku. I mówię, czy to jakieś czary mary, odczarowujemy duchy spod produkcji. Powiedz mi, o co chodzi z tym podpalaniem masek w ogóle? Ogólnie rzecz biorąc, to jest, że tak powiem, stara szkoła wyczyszczenia masek, bo jak kupujemy nową maskę, to przy procesie produkcji zawsze zostaje na masce jakiś olej silikonowy po formie, trochę ślady silikonu, przy której maska jest produkowana. I aby maskę odpowiednio przygotować do pierwszego nurkowania, należy maskę wyczyścić. Ja polecam prosty sposób, prosty płyn do mycia naczyń, delikatna gąbeczka i czyścimy tym sposobem. Tylko prosty płyn, bez żadnych tam nawilżaczy, zmiękczaczy i tak dalej, prosty płyn. Ewentualnie są też inne szkoły, które można wyczyścić maskę. Możemy przypuśćmy włożyć maskę do zmywarki. No właśnie też o tym słyszałem. Możemy maskę do zmywarki, ale też to jest taki trochę sposób, że tak powiem, ryzykowny, gdyż możemy też kołnierz silikonowy uszkodzić. Te kołnierze silikonowe, żeby łatwiej maska była dopasowana do twarzy, te kołnierze silikonowe są z takich materiałów wykonane, żeby łatwiej było dopasować ten silikon do twarzy i ten silikon w zmywarce możemy w dużych stopniach uszkodzić. Ewentualnie możemy z samej maski wymontować szkło i te szkło po prostu w tej zmywarce możemy umyć, zdezynfekować i to tak jakby na tym polegało. Ewentualnie też możemy pastą do zębów, też taka najprostsza pasta. Później też musimy przepłukać to oczywiście czystą wodą, ewentualnie wodą z płynem. Też słyszałem, że niektórzy zalewają kolą. Droga teraz jest kola. Droga kola, ale też, że tak powiem, na ten kołnierz silikonowy też bym nie zalewał tą kolą, bo ten kołnierz silikonowy się może uszkodzić. No ja bym tyle na pierwsze, że tak powiem, przed pierwszym użyciem. Czy najpierw po prostu wyczyścić? Wyczyścić ją dokładnie. A co się stanie, jak tego nie zrobimy? Maska może parować i to strasznie parować może maska. Ewentualnie jak to zrobimy, to drugim krokiem przygotowującym maskę nurka przed nurkowaniem, na początku należy twarz schłodzić, gdyż to jest fizyka i mamy twarz, że tak powiem, rozgrzaną, a woda jest ciepła i szyba maski też jest zimna. I wtedy jak założymy maskę do nurkowania, to powstaje, że tak powiem, zjawisko fizyczne i te parowanie będzie nam parowało. Należy zwilżyć twarz wodą, przepłukać wodą przed nurkowaniem. Też należy nie używać żadnych kremów przed nurkowaniem, żeby ta maska też dobrze przylegała. Jeszcze następnym sposobem jest dużo nurków, instruktorów po prostu
pluje do środka, do maski, do wewnątrz, Zgadza się, uczyliśmy się tego nawet. żeby ta maska nie parowała przed nurkowaniem. Ale są za to lepsze, higieniczne sposoby. Można, przypuśćmy, na początek używać też po przygotowaniu maski, czyli po przepłukaniu i tak dalej, możemy używać też tych różnych żeli antyparujących. Możemy używać także, możemy wkleić sobie do maski wielokrotnego użytku folię, żeby ta maska nie parowała. I tak przygotowana maska będzie nas cieszyć w nurkowaniu, nie będzie nam parowała. Czyli tak naprawdę po wyczyszczeniu maski, widzę, że są już takie środki anti-fog. Antifog. To jest jakiś żel. To jest żel, to jest przypuśćmy żel. Są jeszcze płyny i I wewnętrzną stronę smarujemy tym, żeby maska nam nie... I to jest co, nurkowanie, czy na dłuższy czas? Tak, żel przed każdym nurkowaniem. Mhm. Żel przed każdym nurkowaniem. Musimy ewentualnie, czy jest płyn, to też przed każdym nurkowaniem. Musimy przyczyścić tą maskę tym żelem czy płynem lub ewentualnie folię wielokrotnego użytku, które starczą na dłużej niż ten żel. Ja wklejamy, widzę w maskę. W maskę. Tak. Od wewnątrz w maskę To wklejamy jest jakiś folię. rozmiar uniwersalny, czy musimy docinać do maski? Zależy. Są do masek dwuszybowych i są do masek tak zwanych jednoszybowych. Są folie i możemy ewentualnie do każdej maski możemy też sobie przyciąć indywidualnie, jak nam, żeby pasowało. Ja jestem leniwy, więc wolałbym chyba raz wkleić niż co nurkowanie coś czyścić. Wydajne są takie, to są folie, tak? Folie. To są folie. I one są dosyć wydajne pewnie. To są wydajne. To nam starczy na XXX nurkowań, żeby to było. Dobra, powiedz mi, dlaczego w takim razie nie można opalać masek? Możemy pewnie jakieś, nie wiem, powłoki uszkodzić poprodukcyjne? Tak. Ewentualnie jak opalamy maskę, możemy kołnierz silikonowy uszkodzić i to często się zdarza. On wtedy nie przylega pewnie. Dobrze. Ewentualnie, no to jak kołnierz silikonowy, no to gdzieś się może, powiem, przypalić, dziurka zrobić, no i trzeba już nowy kołnierz wymienić. Lub jak mamy w maskach, że tak powiem, z wyższej półki, mamy jeszcze dodatkową powłokę chroniącą oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV i tą powłokę możemy przez opalanie zniszczyć. Okej, to brzmi źle. Zwłaszcza jak pewnie maska jest dużo droższa. Dużo droższa niż że tak powiem, zwykła maska ze zwykłym szkłem hartowanym. Okej, czyli dobra, czyli czyścimy maskę po zakupie. A w ogóle nie wiem, jak dobrać maskę no, skończyłem kurs, muszę kupić sprzęt. No na pewno nie wyobrażam sobie pewnie kupić takiej maski gdzieś w sklepie internetowym bez przymierzenia, bo pewnie są inne maski, nie wiem, jak ktoś ma brodę i tak dalej. No właśnie mi tam dobierałem taką, że ma jakiś bardziej miękki silikon, żeby to lepiej dolegało. Lepiej mówię, podjechać, pewnie przymierzyć. Na co zwrócić uwagę, wybierając maskę? Najlepiej przymierzyć maskę, nie kupować w internecie. Najlepiej udać się do najbliższego centrum nurkowego. Tam będzie doświadczony instruktor, sprzedawca, który nam pomoże wybrać maskę. I należy przymierzyć na pewno przed zakupem maski, czy dobrze ona przylega, ogólnie rzecz biorąc, do twarzy. Więc trzeba przymierzyć maskę i wtedy, jak mamy przymierzoną maskę, że tak powiem, gdzieś powietrze nie ucieka wokoło, jak kołnierz silikonowy dobrze nam przylega do twarzy, to znaczy, że maska będzie na nas doskonale pasować. Kolor ma znaczenie maski, czy już nie? Dla pewnych nurków może mieć znaczenie. Ja Dużo się spotyka, że nurków, że tylko w czarnym chcą albo chcą się wyróżniać, czyli jakiś kolor, to jest, że tak powiem, kwestia indywidualna. No ja wybrałem moją, bo była niebieska, więc... To kwestia indywidualna, tak powiem, dla każdego człowieka. Jasne. Są jeszcze maski, które są dzielone, tak? A i pełne. Które polecasz? One się czymś różnią? Warto? Zależy od typu klienta. Niektórym klientom, przypuśćmy, jak dzielone są, to przeszkadza. Przypuśćmy, że ma 2 szkła i tutaj na środku, że tak powiem, nie ma takiego szerokiego pola widzenia jak w masce niedzielonej. Przypuśćmy, jak mamy maskę dzieloną, do wielu masek dzielonych możemy także zastosować szkła korekcyjne. Więc jak ktoś ma wadę wzroku, to też możemy zastosować szkła korekcyjne, żeby pod wodą Czy do maski takiej pełnej już nie? Do maski pełnej nie. Ewentualnie są jeszcze niektórzy producenci mają wklejki. Można wkleić takie wklejki, więc to coś podobnego będzie jak maska ze szkłami, ale ta wklejka nie będzie, przypuśćmy, na całej powierzchni szkła, tylko będzie
w jednym punkcie, przypuśćmy tutaj mamy maskę Freedom CEOS, która całe szkło się wymienia. A przypuśćmy, jak mamy wklejki, to wklejki będą trochę mniej miejsca zajmować i przez to może być też ten widok nie tak dobry, jak przypuśćmy w masce ze szkłami, że tak powiem, wymienianymi. Okej, właśnie to jest kolejne moje pytanie a propos, jak ktoś ma właśnie wadę wzroku. To było pytanie, czy nurkować w okularach, czy jednak lepiej zastosować sobie szkła. I to rozumiem, wymieniane są te szkła, czy są dokładane? Wymieniane jest całe szkło. Też spotykam się, dużo osób też nurkuje w soczewkach. Mhm. Ewentualnie, a soczewki też mogą pod wpływem, że tak powiem, wody gdzieś uciec, no i też wtedy gdzieś się zgubić pod wodą i też wtedy takiego widoku nie będziemy mieli, więc lepiej ja polecam, żeby wymieniać całe szkło w masce. Okej, jak wygląda taka wymiana szkła? Bo to w ogóle kupuje się, widzę, tu mam -4, tak? Na takim. To rozumiem, że sam kupuję takie szkła, optyka, gdzie jak to w ogóle ogarniasz? Nie, przeważnie każdy producent ma jakiś tam model maski, w których można wymienić szkła. I przypuśćmy, wymiana szkła zwykłego na szkło korekcyjne zajmuje około minuty czasu, więc nie jest to żadna skomplikowana sprawa. Można samemu wymienić, ewentualnie też ta technologia idzie do przodu i każdy, przypuśćmy, jest instrukcja z filmikiem, że można samemu szkła wymienić lub poprosić instruktora lub dystrybutora i dystrybutor wymieni Czy to nie jest skomplikowana sprawa? I nie traci się też żadnej gwarancji? Nie traci się żadnej gwarancji, wszystko mamy zachowane. Dobra, czyli najlepiej do wady wzroku dobrać odpowiednie szkło, kupić maskę i ją sobie wymienić. Czy takie szkło też musimy znowu, nie wiem, czyścić, opalać, czy ono już jest bez tych silikonowych powłok? Też musimy przygotować. Tak jak na wstępie mówiłem, jak każdą maskę, każde szkło też musimy wstępnie przygotować, żeby nam nie parowało do nurkowania, więc to jest, że tak powiem, w każdej masce, w każdym szkle musimy tą czynność zrobić na początku. Okej. Widzę, że jeszcze są takie szkła jakby, nie wiem, z podwójną soczewką. Tak, tu jest, przypuśćmy, kto tylko na przyrządy pomiarowe, ewentualnie na komputer nurkowy, na manometr, kto tylko spoglądać, żeby miał lepszą widoczność, to na górze, przypuśćmy, szkła jest korekcja zerowa, czyli nie ma w ogóle korekcji, a na dole mamy korekcję plusową, czyli żeby bardziej przybliżyć ten, żeby widzieć czyli są szkła, odczyty z komputera. Czyli są szkła tak daleko widzących, blisko widzących i tak dalej. Super. Kolejne pytanko a propos maski, no bo mam maskę przygotowaną, nurkuję, jak o nią dbać? Nie wiem, kiedy kończę sezon nurkowy, albo byłem na jakimś, nie wiem, safari nurkowym, słona woda, słodka woda. Czy coś z taką maską robić specjalnie, żeby ona działała długo, czy to po prostu wyciągam z wody i gitara? Tak jak każdy sprzęt nurkowy, po nurkowaniu trzeba opłukać w bieżącej wodzie. To nie jest tak, żeby użył ten sprzęt, to po każdym nurkowaniu musimy opłukać go w bieżącej wodzie, żeby te wszystkie resztki soli, czy tam jakieś tam zanieczyszczenia, które w wodzie się znajdują, przepłukać. I po prostu musimy później wysuszyć, tylko nie kładziemy tego sprzętu na słońce. No przecież słońce najlepiej suszy. Na słońce najlepiej suszy, ale to o to chodzi, działa źle na kołnierze silikonowe i na też inny sprzęt, że szybciej się zużywa. Ten sprzęt szybciej traci swoje właściwości. Więc w cieniu kładziemy na spokojnie, żeby to spokojnie wszystko wyschło i dopiero wtedy. A jakieś, nie wiem, jeżeli w sezonie zimowym nie nurkuje, jakieś specjalne przechowywanie, czy po prostu schować do pudełka i niech sobie leży? Na pewno nie w wilgotnym też miejscu, żeby był przewiew. Ogólnie rzecz biorąc też, żeby narażone na minusowe temperatury też nie był ten sprzęt, bo też to jest, że tak powiem, ten silikon, te kołnierze silikonowe są też wrażliwe, żeby w takich temperaturach plusowych i z dobrym przewiewem, żeby był dalej do używania na przyszły sezon. Czyli nie wrzucaj do jakiegoś garażu na mrozie. No nie, lepiej nie. Lepiej w domu przechowywać. A powiedz mi, czym różnią się jeszcze te kołnierze silikonowe? Bo wiem, że jedne są grubsze, drugie cieńsze, są z różnych też materiałów. Tu chodzi o doleganie do skóry ogólnie?
Tak, ogólnie rzecz biorąc o doleganie, żeby ta maska nie przeciekała, żeby ta maska była szczelna, jak podczas nurkowania. Dlatego też na początek przymierzamy, żeby odpowiednia wielkość tego też kołnierza silikonowego była, żeby nie za duża była ten. Ogólnie rzecz biorąc, Tusa fajny patent wymyśliła. Ogólnie ta technologia się nazywa technologią Freedom. On jest ten kołnierz trochę bardziej miękki i nie jest taka sama grubość kołnierza na całym, tylko w niektórych miejscach, przypuśćmy tutaj jest trochę cieńsza, żeby łatwiej ten kołnierz przylegał do twarzy i żeby nie przeciekał, więc to jest to. Super. Jeszcze takie pytanko, które gdzieś tam mi się nasuwa. Jakie głębokości wytrzymują maski? Czy prędzej my nie damy rady, czy sprzęt? No ogólnie bardziej my nie damy rady, Okay. bo z tego najgłębsze nurkowanie, jakie zrobił człowiek, to jest 334 metry Egipcjanin, który więc też musiał w masce zanurkować, więc maska wytrzymała podczas tego nurkowania, nie było żadnego z tym problemu, więc na pewno do 330 metrów spokojnie. I pewnie jeszcze głębiej. I jeszcze pewnie głębiej, dokładnie. Ta maska w ogóle ma chyba, nie wiem, filtr polaryzacyjny, czy coś takiego? Tak, ta maska to jest maska Paragon, ma filtr UV, czyli chroni przed promieniowaniem słonecznym naszą siatkówkę oka. To tak jak działają okulary, żeby chronić przed słońcem oczy. Przypuśćmy, ja jak w okularach przeciwsłonecznych też mam trochę wrażliwe oczy, więc też muszę chronić swoje oczy, żeby nie łzawiły i żeby nic się z nimi nie działo. Okej, czyli bardziej polecane jest pewnie jakieś, nie wiem, jasne dni albo mocno słoneczne. Nie, bo to i w słoneczne dni jest promieniowanie i nawet w pochmurne też, więc to działa i w słoneczne i w pochmurne dni, więc przed promieniowaniem UV. Okej. Dobra, akurat mam tą maskę, bo mówię, jest niebieska. Dzień, że taką fajną sobie wybrałem. Czy są różnice, nie wiem, w maskach dla freediverów albo scuba diverów? Jest dla freediverów, ogólnie rzecz biorąc, freediverzy biorą maski o niższej objętości wewnętrznej. Czyli przypuśćmy maski do nurkowania, oni nie nadają się do nich, bo mają większą objętość wewnętrzną. Okej. A to tym się różni, że muszą, że tak powiem, wyrównywać też ciśnienia, jak schodzą pod wodę freediverzy i czym mniejsza objętość, tym No tak. mniej muszą, że tak powiem, wyrównywać ciśnienie. Tak, nie mają butli na plecach, tak jak niektórzy sprzętowcy. Dobra, super. Czyli pamiętajmy o tym, żeby nie podpalać masek, jednak je wyczyścić. Nie podpalać masek, żeby je wyczyścić. Ewentualnie jak już chcemy podpalić szkło, no to wymontujmy z maski te szkło, żeby nie uszkodzić kołnierza silikonowego maski, więc jakiś niedoświadczony nurek może uszkodzić kołnierz silikonowy. Druga rzecz, po każdym nurkowaniu przepłukać wodą Dokładnie. i schować jakieś przewiewne miejsce, które nie jest zamrożone. Gdzie jest niezamrożone, nie wilgotne, żeby ten silikon nam nie sparciał, nie pojawił się na nim żaden grzyb, żadna pleśń. I maska powinna wytrzymać długo wtedy. Długo, tak. A Dokładnie. jeżeli, nie wiem, maska zacznie nam przeciekać, coś się dzieje nie tak, to gdzie najczęściej to się dzieje? Gdzie szukać problemów? Gdzie szukać problemów, gdzie przecieka? Czy to jest w ogóle, nie wiem, wina? Tak, jak już dobrze dobraliśmy maskę i przypuśćmy, nie wiem, parę nurkowań wykonaliśmy 10, 20 i ta maska nie przeciekała, to gdzieś pewnie jest może gdzieś błąd w kołnierzu silikonowym, gdzieś może dziurka się zrobiła albo jakieś przedarcie i dlatego też może gdzieś ścieknąć, więc nie ma problemu, kołnierze silikonowe też można wymienić, więc to nie jest, że tak powiem, część jakaś niewymienialna, więc to można wymienić. Ale znowu, jeżeli na przykład zarysujemy powłokę, szybę, nie wiem, wyszliśmy z wody, rzuciliśmy na skały, bez problemu Też bez problemu, to są części wymienialne. Najczęściej w maskach paski pękają, bo to jest też no tak, to
najwięcej, że tak powiem, się używa No tak. tego paska i największe ma przeciążenia, więc pasek też bez problemu, tak jak każdą część inną maski, kołnierz silikonowy czy szkła, czy nawet ramkę też jak nam się połamała, też możemy wymienić. No właśnie tak sobie wyobrażam, ktoś wychodzi i rzucił maską zdenerwowany, gdzieś tam się pękła albo nie wiem, właśnie się szybka porysowała, to chyba lepiej wymienić, niż ją pewnie polerować. Tak. Łatwiej, prościej będzie wymienić, bo jak rysa jest, to już ciężko będzie nam coś zrobić z tym szkłem i to już będzie na zawsze, że tak powiem, to uszkodzenie i lepiej wymienić na nową szybkę niż jakieś tam działania podejmować z tą szybką. Jasne. Dobra, super. Dzięki ci za wyjaśnienie. Mam nadzieję, że od teraz wszyscy wiedzą, jak dbać o maski i nie będą robić z nimi głupich rzeczy. Pogadamy sobie dzisiaj na temat różnicy między w sumie skrzydłem i jacketem, bo to jest taki popularny temat sprzętowy. Natomiast zacznę do tego dojdziemy, bo mówimy różnice. Powiedz mi, czy są miejsca, gdzie bardziej jackety są popularne, bo u nas w Polsce chyba się przyjął, że tylko skrzydło i nic więcej do nurkowania. Ogólnie kraje zachodniej Europy, ogólnie bardziej tam jest popularny jacket, gdyż nurkowie po prostu nie traktują tego hobby aż tak na serio jak w Polsce. Jak religię. Jak religię, dokładnie. Oni nurkują tylko jak wyjeżdżają na wakacje gdzieś do jakichś ciepłych krajów, jak mają tam coś, faunę i florę mogą pod wodą sobie zobaczyć coś fajnego, więc tylko tam używają. I stąd dlatego pewnie wybierają jacket, no bo w tym się tak naprawdę zaczyna chyba nauka nurkowania w jackecie. Tak, dokładnie zaczyna. Dużo szkół, że tak powiem, podstawowych nurków, pierwsze szkolenia są w jackecie, więc jak kursant w jackecie już zaczął się szkolić, więc potem naturalnie wybiera jacket. No i właśnie ja się z tym spotkałem, że po skończeniu kursu pierwsza rzecz to po kupieniu maski, płetw, kup skrzydło, ale jak? Skoro uczyłem się na jackecie, to właśnie kup skrzydło, tak? Takie jest przeświadczenie też w Polsce. Skrzydło też można, że tak powiem, bardziej rozbudować, bo możemy, że tak powiem, w twinie też nurkować, a w jackecie tylko z jedną butlą, czyli w jackecie możemy wydłużyć te swoje nurkowania. W skrzydle, przepraszam. W skrzydle możemy wydłużyć te swoje nurkowania, a w jackecie no niestety tylko zostają nam te nurkowania rekreacyjne. Jasne. Czyli to taka główna różnica, która się już nasuwa, że... Główna różnica też jest w budowie, bo skrzydło mamy tylko worek wypornościowy na plecach, a w jackecie też ten worek nam okala tutaj okolice brzucha, więc mamy bardziej, że tak powiem. Tym jest różnica. I jeszcze w budowie, bo ogólnie skrzydło jest prostszą konstrukcją niż jacket. Jak się coś ewentualnie popsuje w skrzydle, to łatwiej wymienić niż w jackecie. Chociaż w jackecie też możemy wszystkie elementy rozkręcić, ale w skrzydle, że tak powiem, bardziej to może jest dostępne, że... Można powiedzieć, że w sumie skrzydło jest bardziej chyba dla tych nurków zaawansowanych. Zaawansowanych, dokładnie. Wiedzą, wiedzą, co potrzebują. Jacket dla tych pierwszych nurków, którzy nurkują rekreacyjnie, im, że tak powiem, nie potrzeba, że tak powiem, dalej brnąć w to nurkowanie, tylko tak. Jakieś nurkowania techniczne, twistety i inne rzeczy. Tak, dokładnie. Jackety chyba z tego, co widzę, nawet po katalogu czy po samym sprzęcie, mają dużo takich różnych ułatwień, dodatków, które pewnie przyciągają tych nurków początkujących i rekreacyjnych, bym powiedział. Czy kieszenie balastowe? Kieszenie balastowe, dokładnie. Kieszenie balastowe mamy w jackecie. Możemy też, jak tutaj widzicie, mamy inflator z 3 przyciskami, typu ten przycisk służy, szybciej upuszczamy powietrze w każdej pozycji, nie musimy, że tak powiem, nad głowę go wystawiać, żeby powietrze upuścić z tego jacketu. Czyli jackety są prostsze w użyciu i dla te rekreacyjne nurki. Dla rekreacyjnego nurka niż może być skrzydło. Mamy właśnie kieszenie balastowe takie wyciągane, wypinane bardzo szybko, automatycznie. Nie bym powiedział tak naprawdę. Dużo, nie wiem, dodatków. A jak to jest właśnie z pływaniem? W czym cię, nie wiem, lepiej pływa? Czy jest jakaś duża różnica? Ogólnie rzecz biorąc tak, jak mamy mniej doświadczonego nurka w jackecie, ta pozycja będzie
nie będzie pozioma, tylko będzie trochę bardziej, że tak powiem, mniej doświadczony nurek będzie miał głowę w górze i nogi u dołu, przez co też pozycja jest nieprawidłowa i przez to nurek trochę więcej zużywa siły, przez co też więcej zużywa gazu. No tak, jest mniej opływowe, ale Mniej z tego co opływowe. wiem, to ułożenie jest takie bardziej, nie wiem, dla tych niedoświadczonych Bardziej, komfortowe. że tak powiem, komfortowe. Tak, Dokładnie. komfortowe, bezpieczne. Tak, bezpieczne. Lepiej się czują w tym położeniu. Czyli w sumie tak naprawdę znowuż dla rekreacyjnych nurków, którzy nurkują na wakacje, jacket idealne rozwiązanie. Jacket dokładnie idealne rozwiązanie. Okay. Jak ktoś chce się jeszcze bardziej szkolić, iść w to nurkowanie, no to już bardziej polecane jest skrzydło. Mamy też chyba w jacketach system awaryjnego napełniania worka. W jacketach mamy system No taki, że tam instruktor może pociągnąć za sznureczek i napełnić. upuszczania. Upuszczania. Upuszczania awaryjnego, tak. Mamy upuszczania, napełniania awaryjnego. Mamy przycisk po prostu w inflatorze. Przycisk. Mamy Duży przycisk w inflatorze i inflator i ten przycisk nam daje, że możemy szybko opuścić. Szybko dodać powietrza i się wynurzyć. I to powoduje, że taki nurek będzie pionowo się Wynurzał. Też jest taka różnica w jacketach, że jak się wynurzymy już na powierzchnię, to w jacketach pozycja jest pionowa. A z kolei w skrzydłach może nas rzucić trochę do przodu, czyli ta pozycja bardziej pozioma jest. Jak przypuśćmy doświadczony nurek jest, to może trochę spanikować, jak go rzuci, że tak powiem, twarzą do wody, jak się wynurzy, więc to jest też taka główna różnica przy wynurzaniu się między skrzydłem a jacketem. Jak w takim razie dobrać do siebie jacket? Najlepiej znowu udać się na jakieś, nie wiem, demo daysy do centrum nurkowego przymierzyć, czy kupować w ciemno? No to możemy tak, na demo daysy się udać, do pobliskiego sklepu nurkowego możemy przymierzyć, możemy też spytać się zaprzyjaźnionego centrum nurkowego, czy nie mają do testów, ewentualnie jakich jacketów możemy wypożyczyć, więc to jest, to tak możemy sobie dobrać jacket, ewentualnie dobrać skrzydło. Żeby najlepiej czuć się pod wodą, wiadomo, komfortowo i żeby nam nic nie przeszkadzało, więc można tych konfiguracji wiele przez te nurkowania można sobie przetestować i dopiero jak po testowaniu możemy doskonale sobie zdać sprawę, podsumować, która dla nas konfiguracja jest najlepsza. Było też takie pytanie, które gdzieś tam zobaczyłem na grupach dyskusyjnych, czy są w takim razie jackety na Twina? Ogólnie rzecz biorąc, jacketów na Twina nie ma, bo jacket jest typowo rekreacyjnym sprzętem, więc producenci nie przewidują jacketów na Twina. Ewentualnie kiedyś Tusa to był jacket typu skrzydło, można powiedzieć. Tam w 2017 roku został wycofany, że można było do niego specjalny adapter zastosować i wtedy ten jacket typu skrzydło zamieniał się w Twina. Dobrze, no, czyli ciekawa konstrukcja w takim razie. A powiedz mi, jeżeli chodzi o serwisowanie, no sprzęt się psuje, przeciera, niszczy czasem, no jest takie powiedzenie, że w skrzydle wszystko możemy wymienić, bo każda część jest w sumie odseparowana, a jak to jest w jackecie? Zepsuje coś, ja muszę kupić nowy jacket, czy jednak Nie. wymieniać? Wszystkie części ewentualnie są dostępne, możemy sobie wymienić. Najbardziej trzeba uważać o inflator. Okay. Trzeba co roku, co 2 lata ten inflator dać do zaprzyjaźnionego centrum serwisowego, żeby on prawidłowo działał. Czyli dbać o sprzęt. Dbać o sprzęt, tak. Jak wygląda dbanie o taki jacket? Podobnie jak w skrzydle? Podobnie jak w skrzydle. Po każdym nurkowaniu też trzeba przypłukać pod bieżącą wodą, więc to nie ma tak, że na początku zawsze przy pierwszych wykładach każdy nurek jest uczony przez instruktora, żeby o ten sprzęt dbać, po każdym nurkowaniu, żeby płukać ten sprzęt, żeby się z nim nic nie działo i służył nam jak najdłużej. Czyli takim początkującemu nurkowi, który będzie nurkował rekreacyjnie i jeszcze do tego, nie wiem, w ciepłych wodach, lepiej byś polecił zakup jacketu niż skrzydła? Powiem tak, to zależy od indywidualnych predyspozycji.
Najlepiej to niech początkujący nurek sam sobie przetestuje, w czym mu wygodniej, niech wypożyczy sobie zaprzyjaźnionego centrum nurkowego, czy jacket, czy skrzydło i niech sam już podejmie decyzję, to jest jego wybór, w czym najbardziej komfortowo się czuje. Okej. No mi wydaje się, że właśnie tak mi się wydaje, że jednak komfort ten jest jednak w jackecie. No, zakładamy kurtkę de facto. Uczyliśmy się w tym przez ostatnie tygodnie. Przez ostatnie tygodnie, jak na początku, to w jackecie się uczyliśmy, więc na pewno na początku łatwiej jacket, no ale to już kwestia indywidualnych wyborów. Indywidualna. Jeżeli chodzi o jackety, to one, jak widzę, właśnie mają dużo takich dodatków, sprzążek, tak? Bo to są, rozumiem, ułatwienia dla nurków. Dla nurków, tak. Początkujących. Tak, początkujących. Dokładnie, żeby nurek początkujący miał, że tak powiem, najłatwiej, żeby był najbardziej komfortowo. Komfortowo się nurkowało, że ma dużo takich ułatwień, żeby po prostu nauczył się tego nurkowania jak najlepiej, żeby był jak najbardziej doświadczonym nurkiem. A czy jacket ma jakieś, nie wiem, takie wady, które zaczynają w pewnym momencie przeszkadzać nam i czas pomyśleć o czymś innym? No jacket na pewno nie można, jak chcemy zejść głębiej i bardziej, że tak powiem, wydłużyć swoje nurkowanie, no to z jedną bucą już nie damy rady i jacket, że tak powiem, nie przeskoczymy tego, trzeba skrzydła, ale dla początkujących nurków to jak najbardziej jacket jest najodpowiedniejszy. I nie ma znaczenia, to jest ciepła czy zimna woda. Nie ma to znaczenia. Można zarówno w ciepłej, jak i w zimnej wodzie w jackecie nurkować. A nurkowałeś długo w jacketach, czy też od razu skrzydło? Ja ogólnie w jacketach. W jacketach. Jak się szkoliłem, taki zostałem w jackecie, więc mi ta konfiguracja najbardziej odpowiada, więc dla mnie nie ma bez sensu zmieniać, więc mi odpowiada. Czy jeżeli chodzi o jackety, czy są, nie wiem, rozmiarówki różnej wielkości, typu dla dzieci? Tak, dalej? Tak. W jacketach mamy rozmiarówki. Zależy od wysokości i od wagi. Ogólnie rzecz biorąc, dobieramy jackety. Czyli dla dzieci spokojnie dobierzemy jacket. Dla dzieci dobierzemy jacket, dla dorosłego też to już będzie inny rozmiar. W skrzydle tego nie mamy, w skrzydle mamy ewentualnie jeden tylko rozmiar. Okej, czyli to też kolejny plus, jeżeli byśmy chcieli całą rodziną po prostu ponurkować na przykład. Do skrzydła, tak. Do jacketu też możemy ewentualnie dobrać sobie dla całej rodziny też rozmiar, więc to też nie będzie z tym problemu. Okej, super, czyli tak naprawdę najlepiej przetestować sprzęt przed zakupem, zobaczyć, w czym jest wygodnie. Początkujący nurkowie i ci z zachodu preferują jackety. Ci bardziej już, że tak powiem, polscy nurkowie, polskie towarzystwo bardziej skrzydło. Czyli to nie jest żaden, nie wiem, wstyd i hańba, że ktoś nurkuje w jackecie. Nie. Tak samo jak, że nurkuje tylko w ciepłych wodach. To nie jest żaden wstyd i hańba. Nie, może. To jest uzależnione od indywidualnych preferencji. Najważniejsze, żebyś ty się dobrze czuł w danej konfiguracji, to jest najważniejsze. I bezpiecznie. I bezpiecznie, dokładnie. Super. Dzięki za wyjaśnienie różnic i do następnego odcinku. Ja również bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.